Dzień dobry Państwu. Witam dzisiaj w Ontario. Piękna pogoda, zwłaszcza tutaj w Toronto. I dzisiaj drugi dzień świąt, a zarazem w Ontario Dzień Jana Pawła II. I tu w kościele, najstarszym polonijnym kościele w Toronto, kościele świętego Stanisława, w samym centrum miasta, obchody właśnie naszego wielkiego Polaka, wielkiego świętego. Zapraszam. Dzień, w którym chcemy Boga prosić przez stawiennictwo świętego Jana Pawła II o szczególne łaski dla nas, naszej ojczyzny Polski, wszystkich Polaków rozsianych po różnych kontynentach i również modlić się za ten kraj, w którym żyjemy, mieszkamy, za Kanadę. Today's reflection to first of all thank God for this opportunity, this grace to have John Paul II Day in Canada. And right after thanking God, we should be thanking these very good people sitting in the third pew in front of the altar today, and you know them very well, so I'm not going to mention the names. Święty Jan Paweł II był bez wątpliwości największym świadkiem chrześcijaństwa minionego stulecia. Wszystko, czego papież dokonał, wypłynęło z tego, iż to był człowiek, który wierzył każdą tkanką swojego istnienia, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na pytania, jakim jest każde życie ludzkie. Wartościami chrześcijańskimi na deptanie wartości chrześcijańskich, szczególnie wartości życia, na wypaczanie wartości małżeństwa katolickiego i rodziny. Można by tę listę jeszcze mnożyć, tych wszystkich spraw, które dzisiaj świat przewraca do góry nogami, a które dla nas były, są i będą święte. Dzień dobry Państwu. Ponownie już tu po mszy świętej i idziemy indywidualnie pod ratusz w Toronto. Niestety indywidualnie, dlatego że w tym roku jeszcze nikt nie zorganizował takiego przemarszu, jak niby było w planach. Ksiądz proboszcz Jajeśniak zapowiada, że od przyszłego roku będziemy mieć paradę i przez ulicę Queen dotrzemy do ratusza czy pod ratusz. No a tak, zresztą przykro powiedzieć, ale była nas tutaj garstka. Kościół nawet cały nie był pełny, więc te obchody wyglądają, że tak powiem, dosyć skromnie. Jeden drugiemu świnie podkłada. Ale to są walki wewnętrzne. Część. Pan kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Było mi serca słów Bożych prawdą. O Panie, tutaj na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły na imię swoją barkę.
na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś ruch. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekłe imię, swoją walkę pozostawiam na brzegu. Reverend Fathers, Reverend Sisters, Council General, members of the various levels of government, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me as chair of the Toronto-Warsaw Friendship Committee to welcome you to the 4th anniversary of Pope John Paul II Day in Canada here at Toronto City Hall. The day comes as a result of 10 years' effort by the Toronto-Warsaw Friendship Committee lobbying the government of Canada to establish John Paul II Day on April the 2nd. More than 50,000 postcards went to the Prime Minister. And I have to give special recognition to the people that started to send out those postcards. The people that live at Copernicus Lodge. Raise your hand. Let's give them a big hand. Special thanks to former Member of Parliament Vladislav Lizon, who had a private member's bill, and it went through, and we were able to achieve this today. We thank him very much for that. And also seconded by Member of Parliament Ted Opitz. Let's give them both a big hand, because if it wasn't for their help, this would not happen today. The Vatican flag will fly every year on April the 2nd at Toronto City Hall in celebration and to commemorate the life of Pope John Paul II. And ladies and gentlemen, starting next year, you've heard of St. Patrick's Day Parade. We are going to have St. John Paul II Day Parade. And we're going to start this parade. It's going to be big, it's going to be huge, it's going to be like St. Patrick's Day Parade. Even bigger. And you know why it's going to be bigger? It's because we're going to cheat a little bit, because Pope John Paul II represented everybody internationally. So we have all different communities, the Filipinos, the Italians, etc., etc. They'll all be here with us to celebrate. Celebrating 100 years of regaining independence. Let's give the people of Poland here today a great hand. Also, the Polish government has put together Polish Heritage Days around the world. These special days is to commemorate and to celebrate that 100 years of regaining independence. Pope John Paul II was the first pope in history to travel the world, visiting 129 countries, spreading the word of God. He was truly a very remarkable human being. I would like to thank the directors of the Toronto-Warsaw Friendship Committee who are here with us today. Some of them are here with us today. First of all, Danuta Gumeni. Put your hands up, guys. Mike Lateko and Ted Opitz, 3 members of the committee that originally worked hard to put all this together.